zaczyna się rozdział numer 2, czyli Gliwice, gdzie mieszkałem do matury. Prawie nie wyjeżdżając na wakacje, na jakieś krótkie wyjazdy, ale w zasadzie to nie był taki czas, żeby się bardzo dużo jeździło, nawet po Polsce. Więc to jest takie 18 prawie lat gliwickich. I normalny proces, znaczy w miarę normalny proces edukacyjny, szkołą podstawową, gdzie pamiętam nauczycielkę pierwszą, tych pierwszych klas, która mówiła trochę po śląsku, lepiej po śląsku niż, znaczy nie była to całkiem poprawna polszczyzna, ale dajmy jej spokój w jej grobie. Mój ojciec został, tak jak się spodziewał, pracował na Politechnice i robił tam pewnego rodzaju karierę, bo w końcu został profesorem, prorektorem, dziekanem, także jak na warunki PRL-u, to radził sobie i nawet myślę, że miał poczucie sukcesu. Ale jednocześnie tutaj jest jakby inna zupełnie też sprzeczność, mianowicie z jednej strony miał te osiągnięcia, wydawał książki techniczne. Pamiętam, jak mnie już wtedy książki fascynowały i ojciec wydał kilka książek właśnie zupełnie, na przykład gruby tom pod tytułem Nadajniki radiowe, ponieważ to była jedna z jego specjalności, czy na początku główna chyba specjalność. I ja nie mogłem nic zrozumieć z tej książki, bo ona była bardzo specjalistyczna, ale byłem dumny, że jest książka. Intrygowało mnie to, że to są nadajniki radiowe. Lubiłem radio od początku. Lubiłem bardzo radio. Wydawało mi się takim niezwykłym kontaktem z innym światem. Było to zielone oko, które powiększało się i gasło. Były fale krótkie, były jakieś dziko zagłuszane audycje Radia Wolna Europa i trochę mniej zagłuszane audycje BBC. I ja byłem dumny, że mój ojciec pisze o nadajnikach radiowych, a to właśnie, chociaż nic z tego nie mogłem zrozumieć, tam było dużo równań matematycznych.